Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Nie w zwykłym naszym tygodniowym vlogu, ale w takim dodatkowym. Pomyślałam sobie, że ponieważ zbliżamy się już wielkimi krokami do lata, a właściwie już praktycznie w nim jesteśmy, warto byłoby porozmawiać o włóczkach letnich. I tak, ja ich nawet sporo mam. Właśnie bardzo się zdziwiłam, ponieważ ja raczej nie przepadam za letnimi udziergami, chociaż faktem jest, że jak robi się naprawdę ciepło, to praca na przykład z moherem, czy jakimiś alpakami, włóczkami włochatymi, może sprawiać pewne trudności. A nie tyle trudności, co pewien dyskomfort. Na przykład pocące się ręce. No nie jest to przyjemne, kiedy nam się pocą ręce, dajmy na to, gdy jest wyjątkowo ciepło i wtedy mamy na nich odczucie takiego włoska moherowego, dajmy na to. Ja osobiście tego nie lubię, dlatego mam sporo tych włóczek letnich, choć no nie przepadam za letnimi udziergami. Dlaczego? No włóczki letnie sprawiają mi po prostu trudność. Trudność w przerabianiu, ponieważ jestem dziergaczem luźnym i niestety, ale włóczki letnie w dużej większości wymagają, jakby to powiedzieć, na pewno większej uwagi, to tak, i nie wybaczają tak bardzo jak włóczki odzwierzęce. Ale nie znaczy to, że nie możemy z nich korzystać, ponieważ jest tyle różnych rodzajów włóczek letnich, tyle różnych miksów, a nawet połączeń wełny z włóknami roślinnymi, dzięki czemu ta praca staje się dla takich osób jak ja odrobinę łatwiejsza, że myślę, że warto o nich porozmawiać. Ja mam tutaj przygotowane wszystkie włóczki, które posiadam. Oczywiście na rynku jest tego ogrom, masa i dużo więcej niż to, co ja tutaj posiadam. Natomiast no, bez sensu mówić mi o czymś, czego nigdy w życiu na przykład nie miałam w ręku, nie przerabiałam, no bo nie o to tu chodzi, prawda? Skorzystam więc z tych włóczek, które mam na stanie, z których w większości już coś przerobiłam, wykonałam i mogę coś o nich powiedzieć. Zacznijmy może od najbardziej popularnej kategorii, czyli bawełna. I tutaj zaczniemy może. Mam kilka różnych. Oczywiście korzystałam z wielu innych, ale na chwilę obecną, Luna, nie kręć mi się tu teraz, proszę cię. Teraz mam raz, dwa, trzy, cztery mniej więcej takie czysto bawełniane włóczki. I o nich Wam opowiem. Oczywiście na rynku macie dużo więcej. Może uda mi się coś wspomnieć dodatkowo o innych, ale myślę, że skupimy się głównie na bawełnie. Także, czym jest bawełna? No wiadomo, włókno roślinne, znane ze swoich właściwości oddychających, świetnie pochłania wilgoć. I tutaj mamy też podział na bawełnę zwykłą i merceryzowaną, do czego też oczywiście dojdziemy. Zwykła bawełna jest niekiedy troszkę sucha, ale jest też miękka, nie uczula raczej, jest świetna do udziergów dla właśnie alergików, dla dzieci i tak dalej. Ma też inne właściwości, na przykład i jest dość ciężka, więc udziergi z bawełny zawsze będą troszkę cięższe. Ja osobiście mam problemy z przerabianiem takiej czystej bawełny. Na szydełku robi mi się świetnie, natomiast na drutach muszę bardzo się pilnować, żeby te oczka jako tako wyglądały. Natomiast no, trzeba przyznać, jest to świetny materiał, idealny na lato, ale nie tylko, bo takie okresy przejściowe, na przykład wykorzystując bawełnę, która jest troszkę grubsza, ja myślę, że w niektórych klimatach można je nosić spokojnie cały rok, na przykład zarzucając sobie coś na wierzch. Tutaj pierwszą, jaką chwyciłam, to jest włóczka Palermo od firmy Luca S. Ja sobie z niej już próbeczkę robiłam i tak jak widzicie, wygląda w ten sposób. Tu akurat mam taki mocno żółty kolor. Tu też warto wspomnieć, że bawełna bardzo fajnie przyjmuje barwniki, dlatego we włóczkach bawełnianych możemy znaleźć naprawdę ogromne palety barw, co jest zdecydowanie plusem. Ona mocniej ten barwnik jakby wchłania. Wydaje mi się, że odrobinę równiej się farbuje. Kolejnym bardzo pozytywnym aspektem bawełny jest to, że takie udziergi z bawełny możemy wrzucić do pralki. Czyli nie musimy tutaj obawiać się, że będziemy mieli wiele udziergów takich, które trzeba prać ręcznie, a wiadomo w lecie pocimy się, ten pot
no wchłonie się, bawełna go wchłonie, dlatego też musi to być prane w pralce. Dlatego nawet nie tyle, że musi być prany w pralce, ale musi mieć tą właściwość, że możemy to włókno prać częściej i łatwiej niż takim właśnie ręcznym praniem. No i mówię, tutaj mam akurat taką bawełenkę, która jest skręcona dość mocno, nie rozwarstwiała mi się podczas przerabiania. Jeden z przykładów, tak? Kolejnym przykładem, może bardziej Wam znanym, jest na przykład włóczka, gdzie tu jest Mandarin Petit od Sadness Garn. Wygląda w ten sposób. Tu już mamy troszkę inny skręt, bardziej luźniejszy, jednak jest też fajnie miękka, przyjemna, bardzo dobrze mi się nią przerabia. Ona wydaje się bardziej miękka niż tutaj. Tutaj mi się wydaje, chociaż nie jest to napisane na opakowaniu, na etykiecie, że jest to bawełna merceryzowana. I zaraz Wam powiem, skąd takie przypuszczenie. Tutaj mamy akurat w takiej włóczce, w tej Mandarin Petit, mamy właśnie 100% bawełny i w 50 gramach mamy 180 metrów. W tej na przykład mamy 125. Kolejną bawełną, którą posiadam, jest taki cake. To jest cake z firmy Lilopi, Cotton Swing Pure. I tutaj mamy, moi drodzy, 50% bawełny zwykłej i recyklingowej. Tak to jest tutaj opisane i też jest mięciutka, jest przyjemna, jest cieńsza zdecydowanie, ponieważ, czekajcie, może w ten sposób, jest dość cienka, więc tutaj naprawdę może wyjść coś fajnego. Ja tu mam 3 nitki podstawowej, właśnie tej nitki bawełnianej, plus nitkę bawełnianą z nopkami. Wygląda to super, nopeczki są delikatne, także jak widzicie również w bawełnie możemy znaleźć takie motki nawijane, również w wersji ombre. No tutaj trzeba troszkę bardziej uważać, ponieważ te nitki nie są skręcone, więc wiadomo, podczas przerabiania trzeba jednak zwracać uwagę, żeby je wszystkie podebrać. Ja akurat jestem do takich motków przyzwyczajona, bo przez wiele lat robiłam chusty z motków ombre, więc mi to absolutnie nie przeszkadza, ale to jest właśnie kolejny rodzaj bawełny. I teraz bawełna merceryzowana. Czym ona się różni? Otóż to jest wciąż bawełna, z tym, że poddana jest specjalnej obróbce. Wiele firm nazywa tą obróbkę uszlachetnianiem bawełny, ale tutaj różnie można o tym myśleć. Jest to proces chemiczny, z tego co się orientuję, powoduje, że włókna bawełny stają się jeszcze bardziej trwałe, stają się dużo bardziej gładkie, dzięki czemu takie wyroby z bawełny merceryzowanej mają taki jakby lekko bardziej elegancki wydźwięk. Pomaga to też zastopować wszelkiego rodzaju mechacenie i również nadaje połysk. Ja się spotkałam z określeniem, że bawełna merceryzowana to taki jedwab dla ubogich. Wiem, że to źle brzmi, ale coś w tym jest, bo jest to bawełna, więc włókno relatywnie tanie, ale z tym lekkim połyskiem, który znamy z włókien jedwabnych. I teraz tak, na przykład Drops Muscat. To jest 100% bawełna merceryzowana i mam nadzieję, że tutaj w kamerze będziecie w stanie przyuważyć ten połysk. Tutaj mamy, już Wam mówię, 100 metrów w 50 gramach i dla porównania bawełna zwykła i bawełna merceryzowana. Mam nadzieję, muszę siebie zasłonić, że jesteście w stanie tutaj wyłapać tą różnicę. Tak? Dziwnie mi się tutaj... może w ten sposób. Tutaj mamy matowość, tu mamy lekki błysk. I dlatego też wydaje mi się, że ta jest bawełną merceryzowaną, bo w niej też widzę jakiś błysk, choć może mi się wydawać. Tutaj zdecydowanie widać tą różnicę, prawda? Widzicie, jak ona ma lekki połysk w porównaniu do Mandarin Petit, który jest zdecydowanie matowy. Ja mam również na sobie koszulkę, która jest wykonana z Drops Muscat, czyli z bawełny merceryzowanej. Jak widzicie, ma ona lekki połysk, błysk, ciężko to nazwać. Nie jest to nachalne, ale jest widoczne i jest różnica, jeśli chodzi o wygląd tych oczek, ponieważ są one w moim odczuciu równiejsze, gładsze i bardziej takie, no fajne, ale to jest moje takie osobiste odczucie. Oczywiście każdy może inaczej na to patrzeć. Co mamy dalej, kochani?
Skoro już wspomniałam o jedwabiu, może pójdźmy w stronę jedwabiu. I tutaj, ja oczywiście mam tutaj otwarte kilka zakładek, żeby się posiłkować ewentualnie, co Wam tu powiedzieć. No, jeśli chodzi o jedwab, co wiemy na temat jedwabiu? Jest to włókno luksusowe, a tak przynajmniej jest postrzegane. Jest mięciutkie, jest błyszczące takim specyficznym właśnie błyskiem, jedwabistością, właśnie stąd ta nazwa. Chłonność. Jedwab jest tutaj, mam napisane, że właśnie ma właściwości absorbujące wilgoć, podobnie jak bawełna. Jest też bardzo wytrzymały, jest hypoalergiczny. Regulacja temperatury. W wielu źródłach spotkałam się właśnie z informacją, że ma właściwości termoregulacyjne. Nie wypróbowałam tego jeszcze na własnej skórze, ponieważ nie mam udziergu z takiego 100% jedwabiu, który bym zdążyła wypróbować. Mam nadzieję, że w tym roku się to troszkę zmieni. Oprócz tego, jeśli chodzi o jedwab, mamy dwa rodzaje jedwabiu. I teraz, jedwab jest ogólnie włóknem odzwierzęcym, chociaż znajduje się często w tej kategorii włókien letnich, w których prym wiodą raczej włókna roślinne. Natomiast jedwab jest włóknem odzwierzęcym, powstaje z kokonów jedwabników. Mamy właśnie dwa rodzaje jedwabiu. Jedwab buret i jedwab mulberry. Mulberry powstaje poprzez gotowanie kokonków, w których znajdują się robaczki i jedwabniki, czyli te zwierzątka, robaczki są zabijane. Dzięki temu kokon jest pełny, w sensie te włókna są długie i one później zostają pozyskane, mają one zdecydowanie dłuższą taką nić, dzięki czemu ten jedwab jest właśnie taki śliski, gładziutki i pięknie lśniący. Więc to powstaje w ten sposób. Jedwab buret różni się tym, że nie jest on błyszczący, jest on matowy, jest on nieregularny w swojej długości, czyli mamy pewne zgrubienia i tak dalej, a jest to spowodowane tym, że tutaj pozyskiwanie tego jedwabiu różni się w tym, że nie zabijamy jedwabników jako takich, czyli czekamy, aż jedwabniki wyjdą na zewnątrz, czyli przegryzą sobie kokoniki i uciekną z kokonków i wtedy te kokony są przerabiane na włókna. Z racji tego, że zostały one przegryzione, te włókna są krótsze i stąd mamy różnicę. Zacznijmy może od Mulberry Silk. Mam dla Was dla pokazania dwa. Jeden to jest ręcznie farbowany jedwab Mulberry Silk z firmy Furora Yarns. Tutaj mamy 400 metrów w 100 gramach w takim przyjemnym brązowym kolorku. No to jest włókno niezwykle przyjemne w dotyku, niezwykle miękkie, niezwykle śliskie i cudowne do skóry, idealne na lato i właśnie ma ten jedwabisty połysk. Kolejnym włóknem, znaczy włókno jest dalej to samo, to wciąż jest jedwab, natomiast z innej firmy, nowość od Isayera Mulberry Silk i tu też wygląda w ten sposób, widzimy ten połysk, jest niesamowita miękkość, delikatność, z tym, że tutaj mamy już inną grubość, ponieważ tutaj w młotku 25-gramowym mamy 210 metrów, czyli na 100 gram, tak jak tutaj mamy 400 metrów, tak tu na 100 gram będziemy mieli ponad 800 metrów, czyli jest on o połowę cieńszy. Czy przerabiać to w jedną nitkę? No ja bym się na to nie pokusiła. Zdecydowanie nie. Nie wiem, na jakich drutach by to musiało być przerabiane. Ta włóczka została stworzona z myślą o połączeniu jej z innym włóknem. Pierwotnie myślę, że Isager, wydaje mi się, stworzył ją z myślą o połączeniu z ich też włóczką Isager Trio One, o której będziemy również mówić. Jest to niesamowicie miękkie, niesamowicie przyjemne, lekkie i wyroby z jedwabiu naprawdę świetnie nadają się na lato i nie tylko, uważam. Wszelkiego rodzaju szaliczki i chusty na takie przejściowe nawet momenty, kiedy jest już naprawdę ciepło, ale dajmy na to wieje i chcemy sobie tu osłonić szyję, idealne. I oczywiście bluzki wszelkiego rodzaju, topy i tak dalej. Ja osobiście z jedwabiu raczej robiłabym gładkie udziergi, ponieważ chciałabym wydobyć to, jak ta włóczka pięknie wygląda, jak ona się układa, jak ona się leje. Wiecie, ogólnie świetne, świetne włókno. No, należy do ekskluzywnych, więc cenę też ma świetną.
ale czasem można sobie pozwolić na większy wydatek. Teraz, jeśli chodzi o właśnie jedwab bureta, mam dla Was też dwa włókna do pokazania, dwie włóczki. Pierwsza to jest Rosario Quattro Mandragoa, którą pewnie znacie i tu chciałabym Wam właśnie przybliżyć. Tutaj widzimy matowość, zdecydowaną matowość. Tu nie ma połysku, włókno jest nierówne. Zapewne mam nadzieję, że kamera wyłapie te takie malutkie, odstające różne coś, co wygląda już jakby włóczka była zmechacona w samym motku. Natomiast to nie jest zmechacenie, to jest po prostu specyfika tej włóczki, włókna buret. Drugą natomiast mam włóczkę Silkway, to też jest buret od Juleczkowni w takim naturalnym kolorze i tu też widzicie te zgrubienia gdzieniegdzie. Tak to wygląda. Natomiast włókna te również są bardzo przyjemne do skóry, miękkie, lejące, świetnie mi się z nimi pracuje. Teraz pracuję tym akurat w połączeniu z lnem, ale wcześniej robiłam wiele próbek i naprawdę bardzo mi odpowiada to włókno. Tutaj mamy 400 metrów, dobrze mówię? Tak, 400 metrów na 100 gram. Tu mamy 360 metrów na 100 gram. I dla porównania tutaj mamy Mulberry Silk, tutaj mamy buret, oba w tej samej grubości i jak widzicie tu na pierwszy rzut oka już widzimy, że jest to połyskliwe, gładkie włókno, tu natomiast jest ono matowe i bardziej takie, nie chcę powiedzieć szorstkie, bo to w żadnym wypadku nie jest szorstkie, ale widzicie różnicę zdecydowanie. Natomiast jest to ten sam materiał, po prostu jest inaczej pozyskiwany. Który lubię bardziej? Mi chyba odpowiada bardziej jedwab bureta. Jest to bardziej moja estetyka. Ten również bardzo lubię, ale bardziej bym go chyba wykorzystała na szaliczki albo właśnie w połączeniu z innym włóknem. Dobrze, przejdźmy teraz do czegoś mniej błyszczącego, ale również świetnego włókna letniego i jest to, kochani, len. I teraz, co ja tutaj mam o lnie? Zaraz Wam tutaj poczytam. I tak, wytrzymałość, przewiewność, absorpcja wilgoci, wydaje mi się, że jest wyższa od bawełny, odporność na grzyby i wszelkiego rodzaju bakterie. I to nam daje idealne włókno letnie, ponieważ wiadomo, w lecie się pocimy, to wszystko się wchłania w nasze ubrania i dlatego len jest świetnym materiałem. Ale ma też pewne ale, mianowicie len jest sztywny. Jest sztywny, niekiedy można powiedzieć nawet szorstki, nie jest to miękkość, nie jest to lejąca superdzianina, jeśli przerabiamy zbyt ciasno oczywiście, natomiast wraz z praniem i noszeniem to włókno mięknie. Zdecydowanie mięknie, jednak te pierwsze wrażenia, szczególnie moment, w którym przerabiamy takie włókno lniane, nie należą do przyjemniejszych. To jest tak troszkę jakby się cienki sznurek przerabiał. Ja bym tak to porównała, chociaż też len lnowi nierówny. I teraz, co ja mam z lnu? Mam włóczkę Rinone od Rilopi, która ma w sobie 330 metrów na 100 gram i to jest 100% len. I tutaj mamy, o, widzicie, to tak typowo jak taki sznureczek wygląda, mocno skręcony, dość sztywnawy, ale nie jest zły, dla mnie wydaje się naprawdę przyjemny. Kolejny, który teraz przerabiam w połączeniu z buret, to jest włóczka Knit & Purl Linen Yarn i ona ma w sobie też 100% lnu i mamy tutaj około 410 metrów na 100 gram i też jest to tak wyglądające włókno, dość miękkie jak na len, muszę przyznać, naprawdę przyjemne i świetnie mi się na nim pracuje w połączeniu z jedwabiem bureta. I następna włóczka, dla mnie nowość, ogólnie nowość też na rynku, to jest włóczka Linen Bloom od Pasquali. Wygląda w ten sposób. I to, co ją odróżnia, to jest sposób jej
nie wiem, czy mogę powiedzieć skręcenia, ale teraz nie będzie widoczne, jak ja tak naciągam, ale ta niteczka, ona ma strukturę łańcuszka. Widzicie? Mam nadzieję, że to jakoś kamera wyłapie. Tutaj jest taki łańcuszek. Dzięki temu troszkę lepiej, przynajmniej tak obiecuje producent, lepiej się może układać, jest delikatnie bardziej miękkie, przez to, że właśnie mamy tą strukturę łańcuszkową i powietrze tak jakby przechodzi przez to. Ciężko to wytłumaczyć, ale też w dotyku jest to przyjemne, ale bierzmy pod uwagę, to jest wciąż len, więc to nie będzie jakiegoś super wow. Ale jest to włókno zdecydowanie przyjemne i ja też niedługo będę je przerabiać w połączeniu z inną włóczką, z Trio One od Isayera, o której też będę zaraz mówić. Nie mam tutaj przy sobie, ale przerabiam w tej chwili Sabaj Top z włóczki Horsilke od Geparda, która jest połączeniem lnu z jedwabiem. I tam również mamy tego typu niteczkę jak tutaj, czyli w formie łańcuszka. No myślę, że łańcuszek jest to najlepsze porównanie dla tego, jak to włókno jest skręcone, jak ono wygląda. I też jest dość przyjemne, aczkolwiek Linen Bloom wydaje mi się tak w dotyku i w przerabianiu przyjemniejsze niż właśnie to Horsilke, gdzie Horsilke też jest bardzo specyficzne, ale mi bardzo odpowiada to, co powstaje, ale o tym na pewno dowiecie się w kolejnych vlogach. Już zresztą mówiłam w poprzednim weekendowym vlogu, pokazywałam Wam ten Sabaj Top i będę pokazywać już skończony, mam nadzieję, w następnym lub w jednym z następnych. Przejdźmy dalej, kochani. Przejdźmy dalej. Co ja tu mam? Bambus. Przejdźmy do bambusa, bo jest to włókno dość popularne. Mam akurat tam z kokonków, ale już mi się nie chce przynosić. Mam inne bambusowe. Oj, coś mi się tutaj... Czyli tak, włókno bambusowe to jest wiskoza bambusowa, celuloza bambusowa. Ogólnie wiskoza ma w sobie różne włókna, jeśli mogę tak powiedzieć. Wiskoza jest pozyskiwana z różnych materiałów, z drzew, z eukaliptusa, z bambusa. Chyba nawet te włókna lioselu właśnie wodnego, czyli z alg, to też wchodzi bodajże pod kategorię wiskozę. Choć mogę się mylić, poprawcie mnie, jeśli tak jest. I teraz tak, bambusik jest. Będę to nazywać bambusem, mimo że wiemy, że jest to wiskoza bambusowa. Jest bardzo gładki, jest bardzo miękki, jest lejący, jest śliski i ma połysk. Czyli jest bardzo podobny do jedwabiu. Przynajmniej w moim odczuciu. I co tu jeszcze mamy? Nie podrażnia, to wiadomo, termoregulacja. I właśnie tutaj znalazłam na wielu stronach informację, że ma właśnie tą regulację temperatury i zdolność do odprowadzania wilgoci, dzięki czemu jest włóknem przeznaczonym na całoroczne udziergi. Świetnie sprawdza się właśnie w lecie. I tak. Pomaga utrzymywać optymalne warunki w zależności od temperatury na zewnątrz. Tak przynajmniej tutaj jest to w wielu miejscach opisane. Na pewno bardzo przyjemnie się na tym pracuje, przynajmniej ja bardzo lubię na tym pracować, zdecydowanie bardziej niż na bawełnie. Ale teraz pokażę Wam, co ja tutaj mam. Tu mam akurat w takim motku pełnym. To jest taki bambusik z 3 nitek 4. Złożony z 4 nitek. O, wiskoza bambusowa. To nie jest kokonkowy, ja nie pamiętam skąd mam ten, ale w firmie Kokonki i podejrzewam, że w innych również możecie właśnie takie bambusiki w kokonkach i bodajże chyba są też w formie takiej ombre, są dostępne. Tutaj mam akurat te 4 niteczki, to jest dość cienkie, to ja bym powiedziała light fingering. Można to przerabiać więcej nitek, można to dodać do czegoś. Ja trzymam sobie ten motek, bo możliwe, że właśnie będę go przerabiać czymś. Jest to bardzo przyjemne, bardzo śliskie, ma takie chłodne odczucie, tak bym to nazwała. No i jest właśnie ten lekki połysk. Kolejną taką bambusową włóczką, którą mam,
To jest to, trochę się rozwala, bo to jest właśnie bardzo śliskie włókno. I tu mamy też 100% wiskozę bambusową, tu jest firma Midara i w 100 gramach mamy 330 metrów. Wygląda ona tak, więc widzicie ten delikatny połysk. Bardzo przyjemna, bardzo delikatna, niesamowita przy skórze. Ma właśnie ten połysk, który bardzo kojarzy się z jedwabiem. Ja bardzo lubię włókna bambusowe, choć trzeba przy nich, one nie mają dużej sprężystości, ale wydaje mi się, że są bardziej sprężyste od bawełny i może dlatego bardziej łatwiej mi się na nich przerabia. Co jeszcze Wam? Pranie ręczne i suszenie na płasko. Tak często jest. Zostaw mój sweter. Nie drap mi swetra. Tak jest często polecane, ponieważ wiskoza, wydaje mi się, że każda jedna ma tendencję do wyciągania się, czyli lepiej to suszyć na płasko, nie wieszać, bo możemy uzyskać coś dużo dłuższego niż chcielibyśmy na początku. Ja przerabiałam ten konkretny bambus na szydełku w zeszłym bodajże roku, czy może nawet wcześniej. Bardzo fajnie mi się przerabiało. Robiłam też próbki na drutach. Ja mam ten kolor i mam jeszcze taki rudy, więc na pewno będę chciała do czegoś tego użyć, bo naprawdę jest to przyjemne włókno i świetnie się z nim pracuje. Co dalej? Co ja tu jeszcze mam dalej? Chciałabym najpierw zrobić Wam taki przegląd włóczek, które są jednoskładnikowe, o może tak. I chyba ostatnią taką jednoskładnikową będzie Arctic Pearl. Arctic Pearl jest włóknem od Pasquali. Luna, ależ Ty się kręcisz dzisiaj. I to jest 100% liocelu, siselu. I ja Wam już mówię, bo tutaj muszę akurat się posilić. Mamy tak. Już sobie otwieram opis. I tak, 100% włókien liocel, połączenie 19% czystych brązowych alg morskich z Islandii i 81% celulozy eukaliptusowej. To jest informacja ze strony Między Drutami, którą się właśnie posilam. I tak, łatwa w pielęgnacji, trwała, przyjemna, niezwykle przyjemna. Dość wydajna, ponieważ tutaj w motku 50-gramowym mamy, nie łaź mi po tablecie, 245 metrów. Jest naprawdę fajna i ma taką ciekawą strukturę, czy może powinnam powiedzieć skręt, też taki ala łańcuszkowy. O, tutaj to będzie, tak będzie chyba lepiej widać. Naprawdę przyjemna włóczka, idealna na lato. Świetnie się przerabia, świetnie leży. Miałam okazję nosić, nie swój, ale znajomy udzierg właśnie z Arctic Pearla i jest to rewelacja. Natomiast jest to cienkie włókno i mamy tutaj podane 27 oczek na 10 cm. Dla mnie to jest troszkę za dużo oczek w 10 centymetrach i jest to dłubanina. Natomiast to włókno można połączyć z innymi i ja tak planuję. Na pewno będę próbować je łączyć z moherem, w szczególności z moherem Bliss tej samej firmy, ponieważ ten ich moherek jest dość cieniutki. Ma tam 300 metrów na 25 gram. Nie ma takiego mocnego włoska, więc będzie fajnie. Myślę też o połączeniu tej z jedwabiem, właśnie z tym mulberry silkiem. Myślę, że wyszłoby coś z tego naprawdę ekstra. Dla takich osób jak ja, które nie przepadają za tak cienkimi udziergami, myślę, że połączenie tych dwóch dałoby mi próbkę bardziej w okolicy 24 oczek, czyli coś, co już jestem w stanie, że tak powiem, przeżyć. Mogłabym też połączyć to z Isaiah 301, który ostatnio jest moją ulubioną włóczką i najchętniej wypchnęłabym tego Isaiah wszędzie. Ale tak, to jest właśnie Arctic Pearl, bardzo przyjemna włóczka. Myślę, że możecie sobie sprawdzić. Nie jest to najtańsza włóczka, to jest wręcz jedna z droższych włóczek na rynku, ale myślę, że chociaż jeden taki udzierk można sobie pozwolić. Ja mam ten jeden motek, mam jeszcze biały jeden i mam chyba 4 w kolorze taupe, który bardzo mi się podoba i z którego będę miała jakiś zestaw. Ten sweter. Będę miała jakiś udzierk na pewno niedługo gotowy. Dobrze, co my mamy dalej?
Dalej mamy mieszanki i teraz Wam pokażę mieszanki bawełny bodajże z wiskozą. I pierwszą taką mieszanką jest Cotton Dazzle od Performance. I tu widzimy od razu tą wiskozę, która się niesamowicie błyszczy. To jest bardzo fajna włóczka. Ja już z niej mam jeden udział. Jeżeli ten połysk Wam nie przeszkadza, a wręcz go lubicie, to zdecydowanie polecam. Jeśli chcecie go zmatowić, to zawsze możecie dodać inne włókno lub moher i będzie wtedy taki przejściowy udzierk nietypowo letni. Tutaj w niej mamy, o matko, tu się dostać teraz do tego, 60% bawełny, 40% wiskozy. W 50 gramach mamy 120 metrów, czyli to jest taka grubość a la Decay. O, wygląda to w ten sposób. Ja te włóczki kupuję w firmie Lilopi. Jedną bluzkę mam taką mocno pomarańczową. Tu mam jeszcze taki kolor. To nie jest mój kolor. Ja podejrzewam, że będę to sprzedawać, ponieważ ja nie wiem, czemu ja kupiłam ten kolor, ale on mi się już teraz nie podoba, ale włóczkę jako taką bardzo lubię. Podobne połączenie mamy we włóczce Seashell od Hobby. Tu mamy 40% bawełny, 35% wiskozy i 25% lnu. Czyli wszystkie te włókna, które już Wam, o których opowiadałam, tu mamy w połączeniu. Tu jest też bardzo ciekawa struktura. O, tak to wygląda. Bardzo przyjemna włóczka. Bardzo podoba mi się ten kolor. Jest już w moich zapasach no, spokojnie od roku, więc bardzo bym chciała ją w tym roku przerobić. Tutaj mamy 150 metrów w 50 gramach. No jest naprawdę fajna. Jest naprawdę fajna, przyjemna. Czuć, że to jest takie właśnie zimne odczucie, podobnie w tej. To są takie nawet w dotyku chłodne włóczki, więc na pewno świetnie się sprawdzają na lato. I jeszcze kolejne połączenie. 60% wiskozy, 40% bambusa. Nie, bawełny. Wiskoza bambusowa i bawełna. To jest Rainbow Bamboo od Hobby. Również mam już dość długo ją w staszu i bardzo chcę jej użyć, ponieważ ten kolor niesamowicie mi się podoba. Tu mamy dość mocny skręt, jak widzicie. I po raz kolejny włóczka bardzo przyjemna i miła w dotyku. Delikatna i świetnie się ją przerabia, bo próbki też robiłam i zdecydowanie mam mniejszy połysk niż ta. Zdecydowanie. Jest jakiś tam połysk, ale no sami widzicie, zdecydowanie mniejszy. Bardzo, bardzo, bardzo fajna włóczka, bardzo ją lubię. Z kolejnych mieszanek mamy włóczkę Linen Soft od Yarnart. Wygląda ona tak. Niepozorna włóczka, nie widzę jej często, a dziwię się, bo jest naprawdę fajna. Tutaj mamy 30% lnu, 36% wiskozy i 34% bawełny. W 100 gramach mamy 272 metry. Motki są 100 gramowe. Można je kupić właśnie w takich normalnych kolorach, że tak to nazwę, w sensie jednokolorowe, ale również w takich wielokolorowych wersjach. Ja już z niej robiłam z tej wielokolorowej jakąś bluzkę, chrzestna ją porwała. Tu mam szarość, z której też coś chcę zrobić. I co jest ciekawe w tej włóczce, ja wiem, że nie każdemu to może akurat odpowiadać, ale chodzi mi o ten efekt, gdzie mamy zgrubienia co jakiś czas. O, i w gotowej dzianinie wygląda to naprawdę fajnie, że gdzieniegdzie mamy bardziej przeźroczyste momenty, a gdzieniegdzie takie bardziej grubsze, bardziej zasłaniające, nieprzeźroczyste. Mi się ten efekt bardzo podoba. Oczywiście to jest raczej włókno, według mnie, najlepiej sprawdzające się w gładkim ściegu, ponieważ wtedy pokaże tą super taką różnorodność tutaj, tak jakbyśmy to robili specjalnie, a wystarczy po prostu przerabiać włóczkę, która jest już w ten sposób dla nas zrobiona. Też jest ona bardzo przyjemna i mięciutka w dotyku. Kolejna mieszanka, którą chyba wszyscy znamy, i to jest Drops Bell. Jest to moja jedna naprawdę z ulubionych włóczek letnich. Z takim samym składem jak Sadness Garlinę. Ja Sadness Garlinę też znam, też mam z niego bluzeczkę, jednak ja wolę Bell. Ja wolę Bell. Nie wiem dlaczego, bardziej mi ona odpowiada, bardziej podobają mi się kolory w większości, ponieważ nie są one płaskie. Wygląda ona tak, jeśli ktoś jeszcze nie zna. Naprawdę godna polecenia włóczka. Tutaj mamy
w 50 gramach 120 metrów, 53% bawełny, 33% wiskozy i 14% lnu. Świetna, świetna włóczka, budżetowa. Ja tu nie będę wchodzić w żadne tam dygresje i rozmowy na temat linę jest dobre, bel jest złe, albo bel jest dobre, linę jest złe. Nie, to uważam są preferencje każdego. Ta włóczka jest na pewno dużo tańsza, mimo że ma taki sam skład. Nie wiem, na czym to polega, czy po prostu Sadness Garn jest już dużą firmą i taką popularną, ekskluzywną i może sobie pozwolić na zawyżanie cen, czy po prostu ich proces produkcyjny jest lepszy od procesu produkcyjnego Dropsa. Nie wiem, nie wnikam. Musiałabym do obu fabryk się wybrać i spędzić tam dużo czasu, żeby móc się wypowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o uczucia takiego małego dziergacza jak ja, to ja wolę Bell. Po pierwsze kolory, które są takie, no na tej akurat tak nie widać, ale na takich bardziej intensywnych kolorach to widać, że ten kolor nie jest taki płaski. Włókna lnu na przykład łapią kolor mniej niż włókna bawełny i to tworzy taki fajny melanż, to jest za duże słowo, ale taki trójwymiarowy kolor. Teraz ostatnio wyszły nowe kolory, które też mnie interesują, także to jest włóczka Bell, bardzo, bardzo ją polecam. Ta była. No, dojdziemy może teraz do Trio One Isaiera, która ostatnio jest moją ulubioną włóczką. To jest akurat chyba kolor chocolate. Mamy Isaier 1, czyli tą cieńszą wersję i Isaier 2, czyli wersję taką 2 razy grubszą. W tej akurat mamy 350 metrów w 50 gramach, mamy 50% lnu, 30% bawełny i 20% lioselu. Przyjemna, aczkolwiek sznurkowata. Sznurkowata, już Wam pokażę, to jest taka naprawdę cieniutka niteczka. Natomiast ja ją uwielbiam jako dodatek. Ja będę łączyć te dwie włóczki. Mulberry Silk Isaiera i Trio One. Z tym, że w dwie nitki, bo akurat wzór, z którego chcę to przerabiać, wymaga 2 nitek. Włóczka fajna, świetna jako włóczka, jako nitka dodatkowa na letnie udziergi, gdzie raczej nie dodajemy moheru, ale chcemy sobie pogrubić odrobinę daną włóczkę. Spokojnie można użyć właśnie tego Isaiera. Natomiast Isaier 2, czyli ta wersja grubsza, może z powodzeniem też działać w pojedynkę. Bardzo polecam. Ja jestem tą włóczką zachwycona. Nie wiem dlaczego, po prostu ją uwielbiam. Także polecam, polecam. Kolejna mieszanka to jest Rowan, chociaż nie, do tego przejdę później może. Czekajcie, tutaj mam Cotton Silk od Hobby. Bardzo ją lubię, aczkolwiek nic jeszcze z niej nie mam, ale mam masę próbek, bo nie mogę się zdać, co ja z niej chcę. Tutaj mamy 77% bawełny, 23% jedwabiu, w 50 gramach 120 metrów. Czyli to jest taki decay, ale sposób skręcenia tej włóczki bardzo mi się podoba. O, i jak widzicie, kolor jest taki dwuwymiarowy. Jedno włókno jest takie bardziej ciemno-beżowe, drugie wpada w szary beż. Świetny kolor, bardzo przyjemna też w dotyku włóczka, świetnie mi się nią przerabiało, ukrywa takie różne niedociągnięcia, przynajmniej u mnie, więc bardzo, bardzo chcę z niej coś zrobić. Myślę o jakiejś może blouse number one czy coś w tym guście, ponieważ ja mam to w ilościach, że mogę spokojnie zrobić bluzkę z długim rękawem, albo ze 2 sabajtopy na przykład, no ale po co mi 2 sabajtopy w tym samym kolorze? Więc to na pewno też bym chciała użyć, bo też już dość długo jest u mnie w zapasach. Tutaj ten Rowan może Wam pokażę. Z niego robiłam tylko próbkę. Jest fajny, ale to nie jest mój vibe, że tak powiem. To jest Rowan Cotton Cashmere 50-gramowy i tu mamy przykład włóczki takiej letniej, ale z dodatkiem czegoś bardziej odzwierzęcego. Tu mamy 80% bawełny i 15% kaszmiru, dlatego ją wliczam w to nasze zestawienie, bo jednak jest tu przewaga włókna roślinnego i to zdecydowana przewaga. Mamy tutaj 125 metrów w 50 gramach. Jest ona skręcona w taki sposób. I tak, no jest przyjemna, nie powiem, jest przyjemna, podoba mi się, jednak jest no chyba zbyt bawełniana. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale jakoś mnie nie zachwyciła. Nie potrafię Wam dokładnie powiedzieć dlaczego.
Może musiałabym zrobić po prostu pełny udzierk, ale wątpię, żeby to doszło do skutku, ponieważ ja mam jeden motek, z którego robiłam próbkę i ponieważ próbka sama w sobie mnie nie zachwyciła, raczej nie będę dokupywać więcej. Więc no, pokazuję Wam dla informacji, że coś takiego istnieje. Natomiast moją włóczką ulubioną, najbardziej ulubioną, jeśli chodzi o włóczki letnie, to jest Umbria od Pasquali i ona ma 60% bawełny Pima i 40% wiskozy, celulozy bambusowej. No to jest naprawdę moja ukochana włóczka. Ona ma lekki połysk, ale nie nachalny, jest niesamowicie miękka, niesamowicie przyjemna, świetnie się ją przerabia i moje oczka wychodzą całkiem równo. O, czekajcie, nawet Wam pokażę, kto nie widział mojego vloga poprzedniego. To jest właśnie szaliczek z Kumbrii. Ja Wam tylko tu pokażę właśnie oczka prawe, w sensie ścieg gładki. No, jak na kogoś, kto przerabia luźno i zawsze ma problemy z równymi oczkami, to Kumbria mi to ładnie chowa. Włóczka jest, dzianina jest lejąca, przyjemna. Ja również posiadam z niej Marla Top, który robiłam w zeszłym roku i go używam non-stop. Także to jest mój absolutny number one, jeśli chodzi o włóczki letnie. Na pewno są też inne, które są cudowne. I może jeszcze na nie nie trafiłam, ale z tych, które znam i które przerabiałam, ta jest absolutnie na pierwszym miejscu. Także polecam. Nie kupujcie od razu ilości, nie wiem, swetrowo-bluzkowej. Kupcie sobie jeden motek i zobaczcie sami, bo to, co mi się podoba, niekoniecznie będzie Wam się podobało. Natomiast ja jestem zakochana w tej konkretnej włóczce. Dobrze. Na koniec, kochani, chciałam Wam pokazać włóczki, które są tak pół na pół, niekoniecznie super letnie, ale ja jednak je wrzucam do tej kategorii letniej, ponieważ są to mieszanki wełny na przykład z bawełną i nie do końca nadadzą się na takie super gorące dni, ale takie dni typu, nie wiem, między 15 a 20 parę stopni, myślę, że jak najbardziej. W każdym razie tutaj w Anglii udziergi z takich włókien naprawdę świetnie się sprawdzają przez sporą część czasu, bo my nie mamy jakichś super gorących lat. Owszem, zdarzają się gorące dni, ale jest ich kilka, a tak przeważnie jest temperatura właśnie w okolicach 20 stopni, 20 paru i często gęsto są wiatry, które tą temperaturę odczuwalną obniżają. Dlatego ja te włókna chciałam tutaj też umieścić. Pierwszym z nich jest Holzgarn Coast. Taki mały moteczek, ja ich mam kilka, też na pełny udzierk. Tutaj mamy 55% wełny owczej, 45% bawełny. I mimo, że jest tutaj więcej jednak wełny niż bawełny, to ja chciałam tą włóczkę tutaj zaliczyć, ponieważ no jest ona uznawana też właśnie za udzierk taki letnio-przejściowy, powiedzmy. Jest przyjemna w dotyku, jest na pewno przyjemniejsza tak w tym pierwszym dotyku niż włóczka Holzgarna Super Soft. Spokojnie można by na gołe ciało to nosić nawet przed praniem, a pranie na pewno i jeszcze tą włóczkę w pewnym sensie rozwinie, ponieważ tutaj, jak wiemy, Holzgarn jest pokryty specjalnym olejem, czy też smarem, jak niektórzy mówią, takim, który ułatwia przerabianie na maszynach, więc musimy ten smar usunąć. Najlepszym sposobem jest wrzucenie tego do gorącej wody, wrzucenie i nie tykanie tego w ogóle, absolutnie nie tykamy. Zostawiamy, wrzucamy i odchodzimy z daleka i czekamy, aż woda całkowicie wystygnie, zanim cokolwiek tam dotkniemy. Z dodatkiem najlepiej płynu do naczyń, przynajmniej w moim odczuciu tak najlepiej to u mnie zadziałało. Gorąca woda z płynem do naczyń, wrzucam udzierk, czekam aż woda całkowicie wystygnie, mierdam to, wypukuję do końca ten olej i później dopiero drugie pranie, drugie blokowanie, czyli już używam wody takiej letniawej z dodatkiem jakiegoś płynu do dzianin różnego, w zależności czy na przykład w Supersoftie to użyję sobie eukalanu, a w tym z połączenia bawełny też właściwie mogłabym eukalanu, ale tu bym raczej poszła w taki bardziej neutralny, bez lanoliny. Także mamy to. Kolejna włóczka, którą mam od niedawna i mnie naprawdę zachwyciła,
i będę, mam nadzieję, niedługo jej używać. To jest Puno od Pasquali. Ja ją kupiłam u Kasi, tam była spora promocja wtedy na tą włóczkę, na te kolory konkretne. 70% organicznej bawełny i 30% alpaki. Ja jestem fanem alpaki, wszystko co z alpaką mi się podoba. Jest przyjemna, jest mięciutka. Tutaj mamy 200 metrów w 50 gramach, a tu wam nie powiedziałam, w koście jest 350 metrów w 50 gramach, więc cienka włóczka, chociaż wcale nie taka cienka, bym wam powiedziała. Ale ta jest przyjemna, ta jest mięciutka, ma delikatny włosek, który ledwo widać, ale jednak jest tutaj alpaka. Mi ten kolor bardzo się podoba. Są też inne, takie bardziej kolorowe kolory niż ten nudny beż. Ja natomiast ten kolor bardzo lubię, to jest kolor 34. No i co tu więcej mówić? Świetna włóczka według mnie na okresy przejściowe. Niekoniecznie założyłabym to, jak będzie 30 stopni, ale tak jak mówię, między 15 a 22-3 stopnie myślę, że spokojnie coś takiego można nosić, szczególnie jeśli zrobimy to. Zresztą ja wszystkie udziergi raczej staram się robić lekko oversize'owe. Ta jest już dość obcisła jak dla mnie, a jak widzicie jest tu dość sporo luzu, ponieważ ja nie cierpię, jak tutaj mi dzianina dotyka pach, tak? A już w lecie to w ogóle nie wchodzi w grę, no bo jednak pod pachami najbardziej się pocimy i to się tak wchłania i to jest takie obrzydliwe. Przepraszam, no ja tak mam, więc ja lubię raczej szczególnie w lecie oversize'y, bo mam to poczucie, że to jest takie luźniejsze, że to powietrze mi tam rusza się zamiast się kichić. No, ale dobra, nieważne. Dygresję zakończmy. Także ta włóczka zdecydowanie też myślę, że mogę polecić, mimo że dopiero tylko robiłam próbeczki, natomiast u Kasi w Między Drutami Kasia mi pokazała dzianinę pełną właśnie z tej włóczki. Ja już wtedy byłam w 100% przekonana, że ja ją chcę. Następna włóczka to Knitting for Olive Cotton Merino. Tutaj mamy 250 metrów w 50 gramach i mamy 70% bawełny i 30% extra fine merino, czyli bardzo podobnie do Puno, z tym, że tu mamy merino zamiast alpaki. Ja nie jestem tak w 100% pewna, ale wydaje mi się, że wełna merino jest jedną z wełen, które są najmniej ciepłe, jeśli mogę to tak nazwać, czyli bardziej powinnam może powiedzieć najmniej ogrzewające. Jeśli się mylę, to bardzo przepraszam, ale takie mam wrażenie. Owszem, ona dalej nas ogrzewa, ale na przykład nie tak jak wełna owcza czy alpaka, ale mogę się mylić. Tak mi się wydaje. Dlatego takie połączenia bawełny z wełną merino są dość popularne i dość często na rynku wykorzystywane nawet przez projektantów do letnich udziergów. I ja myślę, że spokojnie, tym bardziej, że ona jest dość cienka. Ja też próbeczkę z niej robiłam. Ja sobie ją zakupiłam. Ja po jednym moteczku z wszystkich włóczek Knitting for Olive sobie w pewnym momencie kupiłam. Gdzieś tam jest filmik o tym. Do wypróbowania. I to była jedna z tych, które naprawdę mi się u Knitting for Olive spodobały, bo w większości raczej mi się Knitting for Olive jakoś tak średnio podoba. Jest fajne, ale bez przesady. Natomiast ta jest bardzo fajna i tu właśnie myślę, że dokupię sobie w tym kolorze, ja nie wiem jaki to jest kolor, mol. W tym kolorze dokupię sobie kilka moteczków, tak żeby właśnie mieć na jakiś większy udział, bo i kolor, i struktura tej włóczki bardzo mi się podoba, więc na pewno będę chciała ją w większej ilości. I ostatnie, co mamy, to mamy włóczkę Pintę. Pinta od Pasquali i tu mamy 60% Virgin Wool, Merino Extra Fine, 20% jedwabiu, Mulberry Silk i 20% rami. I teraz tak, tutaj mamy przewagę jednak wełny. Mimo to uznałam, że jednak wrzucę ją tutaj do letnich udziergów, do letnich włóczek, ponieważ zauważyłam, że bardzo dużo osób tworzy właśnie z tej włóczki takie różne przejściowe bluzki, koszulki czy bluzki z długim rękawem, a także letnie udziergi, bardzo sobie chwali. Ja jeszcze jej nie wypróbowałam na udziergu i noszeniu go. Na razie były to zaledwie jakieś tam próbeczki. Jestem w trakcie, a właściwie w trakcie, czy ja zaczęłam? Chyba zaczęłam już robienia takiej bandanki właśnie z Pinty. Ten kolor
mam już od zeszłego roku, kupowałam sobie u Kasi w Międzydrutami na większy udzielk, taki z długim rękawem, podejrzewam. Dla mnie idealna będzie chyba na takie bardziej przejściowe, czyli wiosna, jesień. Na pewno troszkę będzie nadgrzała, ponieważ jest tu wełna i jest to dość spory udział tej wełny, ponad połowa. Jednak mówię, ponieważ zauważyłam wiele udzielgów z tej konkretnej włóczki na takie letnie projekty, myślę, że warto będzie ją tutaj w tym zestawieniu jeszcze pokazać. Na pewno będzie dobra na różne takie przejściowe udzielki. Dobrze, kochani, ale się nagadałam. Miało być krótko, patrzę 50 minut. Ja nie wiem, jak ja to robię. Ale starałam się mówić krótko, zwięźle i na temat. Mam nadzieję, że mi się to udało. Mam również nadzieję, że Wam się to zestawienie spodobało. Mam też do Was ogromną prośbę. Jakie są Wasze ulubione letnie włóczki? Proszę, zasypcie mnie komentarzami, wpisujcie na dole, co znacie, co lubicie, co polecacie, ponieważ ja, no owszem, mam tego sporo, ale wiem, że na rynku jest dużo więcej i bardzo chętnie zapoznam się z innymi, a uważam, że najlepiej jest zapoznawać się z nowościami przez polecenie innych osób, przez coś, co ktoś już kiedyś spróbował i jest zadowolony, więc jeśli macie takie włókna, bardzo proszę dajcie mi znać, jeśli jest to coś, czego tutaj nie ma, a na pewno próbowaliście dużo więcej niż ja. Także dajcie mi znać, chętnie poczytam. Dajcie też znać, co sądzicie o takim filmiku, czy chcielibyście więcej tego typu treści, gdzie opowiadam o różnych włóknach. Tutaj to był taki pierwszy tego typu, no może nie pierwszy, bo jeszcze mówiła, mam 2 filmiki o zamiennikach moheru, ale pierwszy taki bardziej zbiorowy o włóczkach letnich. Na pewno będę chciała też zrobić filmik o moherach, ale może interesują Was też filmiki właśnie o wełnie i rodzajach wełny, bo mamy tego sporo, jakby nie było, alpaki, merino, jagnie i tak dalej i tym podobne, więc można sporo tutaj mówić. Także tyle. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. No i cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Pa!